Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rowerowych porad. Dziś pokażę Wam, jak działają klucze dynamometryczne, powiem, dlaczego warto mieć je w swoim rowerowym warsztacie, a także pokażę Wam dwa klucze, które nie zrujnują Waszej kieszeni. I zacznę od tego, do czego potrzebna jest nam wiedza o momencie obrotowym. Na wielu elementach w rowerze mamy naniesioną informację, z jakim momentem obrotowym wyrażonym w newtonometrach dokręcamy poszczególne elementy. Bardzo często jest to właśnie przy zacisku wspornika siodełka, również przy zacisku kierownicy, czy montowaniu wspornika kierownicy do rury od amortyzatora, od widelca. No i teraz dokręcając zwykłym kluczem nie mamy żadnej informacji, w którym momencie te 7 Nm uzyskamy. No i jeżeli teraz dokręcimy za słabo, na przykład wspornik od siodełka, no może się okazać, że wspornik będzie się wsuwał. To jest akurat łatwe do wykrycia, więc tutaj ta sytuacja za delikatnego dokręcenia, przynajmniej w tym przypadku, nie jest taka drażliwa, ale jeżeli już na przykład za słabo dokręcicie śruby od tarcz hamulcowych albo na przykład od kierownicy, nie poznacie tego w niektórych przypadkach od razu, a po jakimś czasie one mogą się odkręcić, może być to niebezpieczne. Natomiast w drugim przypadku, jeżeli taką śrubę za mocno wkręcimy, czyli przekręcimy gwint, no, ryzykujemy tym, że zniszczy się gwint w tej śrubie, także w gnieździe od śruby. Natomiast jeszcze jest taka sytuacja, że jeżeli mamy elementy karbonowe, które są jednak delikatniejsze od aluminiowych czy od stalowych, no wtedy ryzykujemy również zniszczenie tych elementów. Także w przypadku, kiedy macie właśnie wspornik siodełka karbonowy, ramę karbonową, kierownicę, mostek, wtedy klucz dynamometryczny, no jest to podstawa. Natomiast skąd brać w ogóle wartości momentu obrotowego? No tak jak mówiłem, w wielu przypadkach mamy taką informację naniesioną na danym elemencie. Można również poszukać w specyfikacjach producentów, chociażby Shimano podaje na swoich stronach w wielu miejscach moment obrotowy, z jakim musimy dokręcić dane elementy. Natomiast jeżeli nie macie takiej informacji, ja polecam książkę Leonarda Zina, Zin i sztuka serwisowania roweru górskiego. Jest również wersja o serwisowaniu roweru szosowego. No niestety nie przetłumaczono jej jeszcze na język polski. I tutaj znajdziemy właśnie tabelę z momentami obrotowymi dla śrub. No, tutaj są standardowe śruby o średnicy 5, 6, 7, 8 mm, a także w różnych elementach, w suportach, w korbach, hamulcach. Jest tutaj ta tabelka naprawdę bardzo rozbudowana i dla większości elementów możemy te momenty w łatwy sposób znaleźć. W sklepach znajdziemy spory wybór rowerowych kluczy dynamometrycznych, natomiast ich ceny zaczynają się od kilkuset złotych. Natomiast jeżeli serwisujecie rower co jakiś czas, nie potrzebujecie tego klucza naprawdę często, wtedy można posiłkować się trochę tańszymi, prostszymi kluczami, jak na przykład taki Topic Combo Torque, który daje nam możliwość przykręcenia śruby z momentem obrotowym od 3 do 12 Nm. I tutaj w zestawie mamy klucze imbusowe od 3 do 6 i klucz gwiazdkowy Torx T25. I taki klucz kosztuje około 70 zł. I jak działa taki klucz? Ja wiem, że śrubę od zacisku sztycy mam dokręcić maksymalnym momentem 7 Nm. Także powoli zaczynam dokręcać i patrzę, jak odchyla się wskazówka na kluczu. I w momencie, kiedy wskazówka dojdzie do 7 Nm, wtedy przestaje dokręcać. Jest 6. I jest właśnie około 7 Nm, także wystarczy. I choć taki klucz nie wystarczy Wam do przykręcenia wszystkich śrub w rowerze, ponieważ niektóre śruby wymagają dużo większego momentu, rzędu 20 czy 40 Nm, to jednak ten zakres od 3 do 12 Nm spokojnie wystarczy, aby przykręcić te najpopularniejsze, najczęściej odkręcane śruby właśnie od sztycy, od kierownicy, chociażby nawet koszyczek na bidon można takim kluczem przykręcać, żeby nie przekręcić śrub podczas przykręcania. Natomiast drugim bardzo ciekawym kluczem dynamometrycznym, który chciałbym Wam pokazać, jest taki zestaw Topic Torque Box, który możemy kupić
z taką specjalną nasadką z kluczem dynamometrycznym do wyboru 4, 5 albo 6 Nm. Tutaj w zestawie są również klucze impulsowe, są klucze gwiazdkowe. Polega to na tym, że do klucza oczywiście tutaj do tej końcówki z oznaczeniem wkładamy wybraną końcówkę, która będzie pasować do elementu, który chcemy dokręcić. Natomiast z drugiej strony wkładamy jakiś klucz, na przykład multitoola, czy jakiś klucz podręczny, imbusowy numer 5. I teraz przykręcając śrubę, w momencie kiedy dojdziemy do 6 Nm, klucz zacznie przepuszczać, zacznie cykać, no i wtedy już przestajemy dokręcać. O, zaczął cykać. Tak samo z drugą śrubą. I przestajemy kręcić. I taki klucz bardzo fajnie sprawdzi się na wyjazdach rowerowych, czy w ogóle w sytuacjach, kiedy musimy klucz zabrać ze sobą. Nie jest tak uniwersalny jak ten klucz, który pokazywałem Wam wcześniej, natomiast jest bardzo poręczny. Jeżeli zabierzemy go nawet z resztą tych kluczy, no to mieści się w takiej małej skrzyneczce. I jeszcze jedna kwestia, kluczem dynamometrycznym dokręcamy śruby, natomiast ich nie odkręcamy, ponieważ bardzo łatwo w ten sposób rozkalibrować klucz, także warto o tym pamiętać. Ok, mam nadzieję, że dzięki temu odcinkowi klucze dynamometryczne nie będą miały już przed Wami żadnych tajemnic. Ja tymczasem czekam jeszcze na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy używacie kluczy dynamometrycznych. Jeżeli nie, to jak sobie radzicie z przykręcaniem śrub. Ja tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, hej!